Cześć Laguna Fani. Dzisiaj mała zdrada modelu, gdyż film został nagrany na Renault Megane mojej żony. Megane jest wyposażony w silnik 1.5 DCi 106 koni mechanicznych. Film o podobnej tematyce pojawił się już na moim kanale na przykładzie Renault Laguna 2 z silnikiem 1.9 DCi 120 koni. Pomimo iż silnik odpala nawet w bardzo niskich temperaturach, to robi to niekulturalnie, a jego początkowa faza pracy nie cieszy ucha. Dźwięk nagrywany jest z komory silnika po to, by było słychać dokładnie o co mi chodzi. Z układu wydechowego wydobywa się czysta para, co świadczy o tym, że mieszanka paliwowo-powietrzna jest dobrana idealnie, a ja mogę wykluczyć wadliwie pracujące wtryski i uszkodzony układ dolotu powietrza. Szybko przechodzę do diagnozy silnika i tutaj w zakładce wtryski okazuje się, w czym jest problem. Pomimo iż aplikacja pokazuje mi błąd złącza diagnostycznego skrzynki podgrzewania, to ja natychmiast biorę się za sprawdzenie świec żarowych. Zacznę od zdjęcia opaski na gumowej rurze intercoolera. Chociaż można to pominąć, ale chciałem sprawdzić, czy w rurze nie znajduje się olej, co może częściowo świadczyć o zużyciu turbiny. Po zdjęciu opaski musiałem jeszcze bardzo delikatnie odkleić rurę gumową od metalowej. Na szczęście w obydwu znajdowała się tylko śladowa ilość oleju, co dobrze świadczy o kondycji silnika. Teraz odkręcam jedną śrubę na klucz 10 mm, którą przykręcona jest rura metalowa w okolicy głowicy. Kolejnym zabezpieczeniem jest metalowa spinka, którą podważam śrubokrętem. Tak wygląda ona po całkowitym zdemontowaniu. Teraz w swobodny sposób mogę wyciągnąć całą metalową rurę, bądź gdy nie zdecydowaliście się na odpięcie rury gumowej, na odchylenie jej w celu zdjęcia plastikowej pokrywy głowicy. Poniżej korka wlewu oleju odpinam dwie spinki i odkręcam jedną śrubę oraz jedną nakrętkę, którymi przykręcona jest pokrywa. Teraz swobodne wyjęcie pokrywy blokuje mi plastikowa rura intercoolera, którą odkręcam nasadką 7 mm. To wycięcie w plastikowej pokrywie nie jest przetarciem, tylko otworem konstrukcyjnym, więc możecie się tym nie martwić. Pod pokrywą znajdziemy 4 złącza świec żarowych. Zanim zdemontuję świece, zbadam ich rezystancję multimetrem i jak się okazuje, 3 świece mają odpowiednie wartości, natomiast 4 skończyła już swój żywot.
Części zamawiam na stronie sklepu Autodoc, z usługi której jestem zadowolony, gdyż mają bardzo duży wybór części, a przesyłka przechodzi bardzo szybko i solidnie zapakowana. Sklep ma swoje oddziały w 26 krajach, przez co szybka wysyłka jest realizowana bezpośrednio z waszego kraju. Dodatkowo części zamawiane przez aplikację na telefon posiadają rabat. W opisie filmu zamieszczę link do aplikacji sklepu oraz bezpośredni link do sklepu. Umieszczę tam też link do kanału YouTube Autodoc. Ja zamówiłem świecę NGK z zakresem pomiarowym 4,4V. W celu porównania sprawdzam teraz wartości rezystancyjne nowych świec. Jak widać, nowe świece nie odbiegają wartościami od tych trzech, które mam zamontowane w samochodzie. Najlepiej jest jednak, żeby wymienić wszystkie świece jednocześnie, co daje nam pewność, że ten element będzie pracował prawidłowo. Przed wykręceniem starych świec oczyszczam sprężonym powietrzem otwory, w które są wkręcone, po to by żaden brud nie dostał nam się do komory spalania, w efekcie czego mógłby uszkodzić gładź cylindra. Świecę odkręcam nasadką przedłużoną 10 mm połączoną z grzechotką. Tutaj mała przestroga, żeby robić to z wyczuciem, gdyż z doświadczenia wiem, że takie świece podczas wykręcania potrafią się urwać. Wracam jeszcze raz na stół i ponownie sprawdzam stare świece, co upewnia mnie w mojej decyzji. Nowe świece możliwie jak najwięcej wkręcam palcami, po to by uniknąć krzywego ich wkręcenia lub zerwania gwintu. Dopiero w fazie końcowej używam klucza najlepiej, gdyby był to klucz dynamometryczny. Z powrotem zakładam złącza świec żarowych i tutaj kolejność jest obojętna w przeciwieństwie do świec iskrowych. Przygotowuję metalową rurę intercoolera, czyszcząc ją i zakładając metalową spinkę, a w taki sposób jest ona demontowana. Czynności montażowe odbywają się w kolejności odwrotnej do demontażu, więc zakładam plastikową osłonę głowicy, przykręcając ją śrubą i nakrętką. Zatrzaskuję spinki, przykręcam plastikową rurę intercoolera, wciskam metalową rurę intercoolera na swoje miejsce do momentu, aż się zatrzaśnie, po czym przykręcam ją śrubą na klucz 10 mm. Zakładam gumową rurę na rurę metalową i zakładam opaskę sprężynującą, która to wbrew pozorom sprawiła mi najwięcej trudności. Przed uruchomieniem silnika sprzątam wszystkie narzędzia po to, by nie wpadły w elementy pracujące silnika, tworząc przy tym szkody.
Po wymianie świec wykasowałem błąd pochodzący z komputera wtrysku informujący mnie o uszkodzonym złączu diagnostycznym podgrzewacza świec. Silnik został uruchomiony na drugi dzień po to, żeby zdążył sobie ostygnąć, a efekt był widoczny i miarodajny. Dopiero po takim uruchomieniu drugi raz zdiagnozowałem błędy, które jak się okazało były wywołane uszkodzoną świecą i już nie powróciły. Jak widać i słychać, zimny silnik od razu po uruchomieniu pracuje równiej i ciszej, a błędy nie pojawiają się ponownie. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca filmu. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax po więcej wiedzy. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Link do części oraz narzędzi, którymi się posługiwałem, znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do odwiedzenia kanałów moich kolegów Misiek Staszic, Rysiuncio, Idealny Remont. Pozdrawiam, cześć.